Zastanawiam się, o czym Ci tu powiedzieć, bo tematów mam naprawdę całą masę, a myślę, że powiem Ci o nawykach, bo wydaje mi się, że nawyki mają największy albo jeden z większych wpływów na to, co osiągasz w swoim życiu. E, Podejrzewam, że od małego jesteś przyzwyczajony do tego, żeby robić pewne rzeczy, a pewnych rzeczy nie robić i nawet sobie zdajesz sprawę z tego, że nawet jeśli jesz chleb, to jesz go dlatego, że się przyzwyczaiłeś. Jeśli jesz ziemniaki, to jesz dlatego, że się przyzwyczaiłeś je jeść. Jeśli rano masz na przykład coś takiego, że potrzebujesz 15 minut zanim wyjdziesz z łóżka, zanim się wygrzebiesz, zanim niektórzy może używają nawet 5 różnych budzików, żeby się dobudzić, potrzebują na to niekiedy nawet godziny, to jest też twoim nawykiem to, czy bierzesz na przykład prysznic z rana, czy go nie bierzesz, czy go bierzesz raz w tygodniu. To wszystko jest nawyk. Ludzie sukcesu mają swoje określone nawyki, więc dla Ciebie byłoby dobrze to, żebyś się nauczył takich nawyków, jakie mają właśnie ludzie sukcesu. Ja będę Ci o paru nawykach podawał, będę Ci opowiadał, jakie są takie nawyki, jakie nawyki mógłbyś stosować. Niemniej będę Cię zachęcał do tego, żebyś miał nawyk taki, żeby czytać książki albo oglądać filmy o ludziach sukcesu. Szczególnie polecam Ci biografię, bo w takich książkach przeczytasz jedną książkę i masz streszczenie życia kogoś, kto odniósł sukces. Jest tam cała masa właśnie nawyków odnośnie tego, co oni robili takiego, że ten sukces osiągnęli. Zasugerowałbym Ci na początek powoli przejść z nawykiem długiego spania. Ja mam tak, że kiedy mam różne okresy w moim życiu, czasami przygotowuję się do jakichś zawodów, czasami mam więcej pracy. W normalnym moim czasie śpię 4,5 godziny dziennie. Jest to tak naprawdę metoda naukowa. Ja Ci teraz nie będę tłumaczył, jak to zrobić. Mówię Ci tylko, że możesz do tego dojść. Możesz spać nawet 2 godziny, tylko trzeba to zrobić w sposób naukowy, bo inaczej sobie tak naprawdę zrobisz krzywdę. A można spać krótko, a treściwie. Na przykład Michał Anioł spał 2 godziny. Edison spał 2 godziny. Ale to nie o to chodzi. O tym w przyszłości powiem. Teraz powiem Ci o tym, co zrobić, żeby rano, i chcę, żebyś miał taki nawyk, żeby rano wstać faktycznie wtedy, kiedy powinieneś wstać. Jest tu kilka metod. Jest metoda, która na początku może Ci się wydać dziwna, może nawet trudna. Nie musisz nawet używać budzika, bo wystarczy, że sobie tak naprawdę zadasz swojemu mózgowi zadanie i powiesz sobie, że chcesz na przykład wstać o godzinie 6, jeśli chcesz wstać o 6. I jeśli naprawdę dasz taką komendę do swojego umysłu, to zdziwisz się, że budzisz się o 6. Tylko że przyjdzie godzina 6, niekoniecznie będziesz miał ochotę wstać. To właśnie tu jest problem, żeby wstać od razu, jak się obudzisz. Więc co zrobić, żeby wstać zaraz, jak się obudzisz? Trzeba mieć fajny cel w życiu. Trzeba mieć fajny cel w życiu, bo jeśli Ty nie masz potrzeby, po co wstawać rano o tej godzinie, o której masz wstać, będziesz się grzebał przez te 15 minut, czy jak niektórzy nawet przez godzinę, więc zastanów się, co byś chciał w życiu osiągnąć. Zastanów się, jaki byś chciał mieć cel. Warto takie rzeczy spisać sobie na kartce, żeby jak będziesz widział przed sobą ten cel, im ten cel będzie bardziej zwariowany, tym jest bardziej prawdopodobne, że go osiągniesz. Ja Ci powiem o jednym moim bardzo zwariowanym celu, jaki sobie postawiłem w 2010 roku. I ten cel mocno dał mi kopa do działania. Był to cel taki, żeby w przeciągu 2,5 miesiąca przygotować się do przebiegnięcia maratonu. To nie byle maratonu po płaskim terenie jak w Warszawie czy w Berlinie, tylko maraton na oryginalnej, klasycznej trasie, czyli z maratonu do Aten, gdzie jest to tak naprawdę maraton górski. I kiedy na jednym z forów internetowych o bieganiu zadałem pytanie do ekspertów, co zrobić, żeby w te 2,5 miesiąca przygotować się i przebiec ten maraton, zapytali mnie, no to od jak dawna Ty biegasz? No to ja mówię, że no nie biegam, no nie biegam, nie mam doświadczenia. Okej, a gdzie ten maraton jest? No to mówię, że w Atenach. Odpowiedź jaka do tej pory możesz tego szukać w internecie, znaleźć. Co ty zgłupiałeś? Maraton w Atenach? Zapomnij sobie, pobiegaj rok, może 2 lata i wtedy możesz myśleć o takim maratonie.
Więc tak mnie zachęcano, w cudzysłowie, do osiągnięcia mojego celu. Niemniej miałem naprawdę cel taki, w który nikt nie wierzył, że jest możliwy do zrealizowania. Jeśli Ty będziesz miał taki cel, który wszyscy uważają, że jest niemożliwy do zrealizowania, ja nie wiem, czy będzie jakaś kwota pieniędzy, którą chcesz zarobić, czy to, że będziesz chciał przebiec jakiś bieg, Ty wiesz najlepiej, co byś takiego chciał zrobić, jakie jest Twoje marzenie, o którym być może śniłeś, jak byłeś mały. Postaw sobie taki cel i nie będziesz miał naprawdę problemu z tym, żeby wstać rano. A tak w ogóle mam nadzieję, że podoba Ci się otoczenie. Nadal w Indiach jestem. Bardzo fajny hotel kolonialny, który ma 125 lat. Była tutaj królowa, tak naprawdę wszystkie królowe po kolei angielskie jakie są, to w tym hotelu gościły. Więc rozejrzyj się, mi się bardzo podoba. A tymczasem dziękuję i do następnego razu.